Cześć, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, witam na francuskich klimatach, mapa Le Marché i ten odcinek, jak widzicie, rozpoczynamy sprzedażą serów. Od 3 miesięcy tego nie robiłem, tak więc trochę tych serów się uzbierało, mimo tego, że jeszcze tam na farmie z kozami trochę więcej tego sera zostało, to jednak chciałem tutaj sobie miejsce zarezerwować na ten ser krowi. Tak więc dzisiaj szykują się dosyć duże wydatki. I te wydatki są związane, właśnie z tym żytem. Zielone żyto już jest gotowe na zielonkę i dzisiaj mam zamiar właśnie zebrać tą, a przynajmniej spróbować. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądało. Pierwszy raz chyba będę coś takiego robił i w związku z tym potrzebuję sieczkarnię. Co ciekawe, w tym momencie mam sieczkarnię, którą mógłbym kupić za połowę ceny, ale na ten moment nie interesuje mnie zakup takiej dużej sieczkarni. W związku z tym pobrałem sobie modyfikację. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo mi się wydaje, że już kiedyś tą modyfikację używałem i chyba nie byłem zadowolony. Albo to była inna modyfikacja, a podobny model, albo ten sam model sieczkarni. W zasadzie powinienem też zainwestować tutaj w sposób, w jaki przewozimy te sery i tak dalej, żeby nie wyglądało to tak jak teraz, w tym sensie, że wieziemy to na pacę, na której czasami wożę sobie deski, nawóz i tak dalej. Z racji tego, że ja mam tutaj 3 rodzaje serów i w zasadzie każdy ser ma najbardziej atrakcyjną cenę w różnym miejscu, zdecydowałem się, że po prostu przywiozę ten ser na ten targ miejski, tu jest wiejski, on się chyba nazywa wiejski, bo tutaj jest naprawdę fajna taka miejscówka i tutaj jeszcze nigdy nie sprzedawałem nic. Zresztą na ten moment niewiele jeszcze sprzedaję, oprócz tego, że te sery, no i oczywiście drewno. Chociaż dzisiaj jeszcze żadnych desek ani drewna nie sprzedawałem. Ale w sumie chyba na ten moment nie muszę tego sprzedawać, bo już wystarczy mi pieniędzy, aby zakupić nową sieczkarnię. Tak więc sprzedaż drewna być może dzisiaj zrobimy, ale to później. Obowiązkowa wizyta na farmie ślimaków. Tutaj jest pasza, 1 paleta. No i tak jak w poprzednim odcinku już zrozumiałem, że tutaj na samym początku nie będzie jakiejś dużej wydajności. Maksymalnie tylko 30% z racji tego, że no nie będziemy mieli paszy. Ale na ten moment nawet na 30% nie jadę, bo mam tylko włączone mam tylko 2 szklarnie włączone. W sumie mam już paszę, tylko nie mam jeszcze tych ślimaków do rozrodu tam zaniesionych, tak więc i teraz tak, jeszcze sobie to pooznaczałem, tam gdzie są otwarte drzwi, to znaczy, że tam nie ma paszy i w sumie tam nie ma produkcji, dobra, okej, czyli te ślimaki trzeba tutaj donieść, dobrze? Tak, dobrze sobie wymyśliłem. No i tutaj nie będziemy otwierali, muszę włączyć tą produkcję, tak więc muszę wejść. Jak na razie jeszcze tych ślimaków nigdzie nie wyprodukowałem, czyli tak, aktywuj, lecą sobie. Jeszcze nigdzie chyba nie wyprodukowałem. Dzisiaj też będę musiał dokupić te ślimaki do rozrodu i jeszcze wapienia dokupić. Podejrzewam, że tutaj inwestowanie będzie dosyć długie. Ile tutaj tych ślimaków? 700. No, dzisiaj najprawdopodobniej już będzie pierwsza paleta. Dodatkowo w tej szklarni, z racji tego, że no tej sałaty teraz mi wystarczy, to chyba już powinienem rozpocząć tak. Widzę, że już jest czosnek. To już wczoraj wieczorem zdecydowałem się, że ten czosnek też będzie rósł, bo on mi jest potrzebny, żeby później przetworzyć te ślimaki na coś, co będzie kosztowało 12 000 od 1000 litrów. Tak więc, no, mam nadzieję, że tutaj jakiś zysk będzie w ogóle z tej produkcji. Na razie jest tak słabawo, powiem wam. Ale jest to ciekawe, tak więc jakby nie było, mam nadzieję, że kiedyś tutaj będzie więcej z tych pieniędzy z tego gospodarstwa można wyciągnąć, bo na razie to podejrzewam, że będziemy dosyć długo tutaj inwestowali. A teraz od razu idziemy do sklepu i zobaczcie, taką potężną sieczkarnię mogłem kupić. W zasadzie to jest bardzo atrakcyjna cena, ale na ten moment nie potrzebuję takiego monstrum tak naprawdę. W ogóle zobaczcie, jakie sprzęty mi wyskoczyły. No mniejszych to już tutaj nie można praktycznie, nie? Co nie? No tak więc troszeczkę pech. Tak więc będziemy musieli płacić. Ale za to ciekawą maszynę, mi się wydaje, sobie pobrałem. I oczywiście będziemy tutaj sieczkarnię. Próbowałem kilka sieczkarni sobie tutaj. Zdecydowałem się, że jednak to będzie Jaguar. Trochę taki starszy, to mi bardziej odpowiada. Tylko najpierw pobrałem sobie tą modyfikację, tylko że zorientowałem się, że tutaj trochę mało będzie mocy. A tutaj jednak góreczki są. W związku z tym ten model. I jak najbardziej będę tutaj musiał zainwestować po prostu w moc.
bo najprawdopodobniej przystawka będzie tutaj troszkę, no 5-metrowa, to może być, zobaczymy, wyzwanie. 170 000, spoko, wystarczy mi. Na razie sobie tak, wstawimy sobie szerokie koła, żeby fajnie też wyglądała ta sieczkarnia. Dodatkowy obciążnik z tyłu. Dzisiaj nie będę go potrzebował, ponieważ ja będę przyczepę targał, ale podejrzewam w przyszłości będę potrzebował. Na razie tylko chcę sprawdzić, jakie są tutaj systemy i tak dalej. Ekstra jakieś stickery, czyli wizualnie, żeby to wyglądało. Być może kiedyś skorzystam. Na razie, o właśnie, zbiornik na dodatki do kiszonek. Zastanawiam się, czy ten zbiornik i te dodatki ewentualnie, jak tutaj teraz dodam, czy one będą w ogóle wykorzystywane przy zbiorze tego żyta zielonego? Fajnie wygląda tutaj ten zbiornik. Podejrzewam, że tak. Zresztą zaraz się przekonamy. Jak będzie zużywane, to znaczy się, że zużywa się. I jeszcze co ciekawe, możemy sobie przedłużyć rurę. Tylko nie wiem, czy dzisiaj już to będziemy chcieli zrobić. A można by już zrobić, tak. Zrobimy już sobie tego typu sytuację. Coś takiego, tylko że jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że dosyć drogą będę przystawkę kupował, ale przystawkę to sobie weźmiemy w leasing. Natomiast sieczkarnię kupimy ją, bo być może za jakiś czas ją sprzedamy, a akurat na ten moment mam pieniądze, tak więc zakupujemy w takiej konfiguracji i do tej sieczkarni, teoretycznie ona ma swoje tutaj przystawki, tylko że tak, to są przystawki do kukurydzy, a to jest przystawka do... Tak sobie nawet myślałem, żeby najpierw to żyto skosić i później wykorzystać tą przystawkę, ale jednak nie. Weźmiemy sobie odpowiednią przystawkę, tu nawet coś takiego mamy, nie, to nie jest ta, o właśnie, jeżeli się nie mylę, weźmiemy sobie taką konfigurację, nie, to jest kolorystyczne, ale, o właśnie, coś takiego, bo żyto jest wysokie, tak więc to jest modyfikacja i ta przystawka jest 5-metrowa do właśnie zielonek i tutaj dosyć często będę to wykorzystywał, na przykład teraz do żyta, żyto dosyć wysokie jest, tak więc żeby to nie było tak, że ta przystawka w ogóle zniknie w tym życie, nie? Tak więc wydaje mi się, że to może być dobre. 5-metrowa, dlatego też potrzebowałem tutaj trochę mocy, nie? No i to będziemy sobie finansowali na jaki okres? No, weźmiemy sobie na rok, bo ta przystawka tutaj na pewno będzie długo i jeszcze do tej przystawki trzeba będzie przyczepkę specjalną dokupić. Wózek taki. Nie wiem, czy to jest jaka to jest różnica. Już wiem. Ten jest z modyfikacji. Dobra, okej. Dobra, okej, teraz już wiem. Ten to w ogóle kupimy go też za gotówkę, czy coś tutaj, no, można by jakiś tam... dobra, nie będziemy tutaj dorzucali. No i zakupimy go za gotówkę, ile mu zostało? 86 000, fajnie. No jeszcze oczywiście deski jak sprzedamy, tak więc nie będzie tragedii. I tutaj za chwilę jak przyjedziemy, to spróbuję też oczywiście tą przyczepę klasa jeszcze podnieść burty, bo w sumie nie planuję tutaj zakupienia jakiegoś dodatkowego sprzętu, dowożenia, w tym sensie, że no daleko nie trzeba będzie jeździć, silos jest niedaleko. Tak to się prezentuje. Tutaj zero było nawożenia, bo tylko szybko było zasiane. Chciałem po prostu mieć dodatkowy plon. Tutaj zasiejemy kukurydzę. Jeszcze nie wiem jaką, ale będzie kukurydza. Tylko trzeba będzie jeszcze orkę tu wykonać. Oczywiście dokupiłem jeszcze ten dodatek do kiszonek, bo dzięki temu troszeczkę więcej zbierzemy. No i zobaczcie, ta przystawka jest dosyć duża. Jak ją tutaj wrzucałem, to już miałem problemy, ale chyba wiem, dlaczego miałem problemy. I ta przystawka mam takie wrażenie, że jest trochę za duża. I to jest tylko 5-metrowa, ale to może takie wrażenie, ponieważ ten wózek jest też długi. To też prawda. Dobra. Siądziemy sobie do kabiny. Tu mamy też Interactive Control, tak więc różne ciekawe rzeczy będziemy mogli sobie włączać z poziomu kabiny i tutaj bezpośrednio za pomocą joysticka. No, proszę bardzo, już pierwsze dziki tutaj sobie siedzą. Dobra, uciekły. I właśnie, te dziki, powiem wam, że już mi poszły w szkodę. I tutaj na tym życie to widać. To będę gdzieś w tym miejscu są. To trzeba będzie chyba tym jakoś zainterweniować. Dodatkowo mam takie wrażenie, nie wiem czy to jest tam modyfikacja, czy też aktualizacja, ale troszeczkę jakby się koła zapadają w tej sieczkarni, bo no jest przynajmniej na mapie Hofberga, na której oczywiście ogrywam ją cały czas, to tam mam takie wrażenie, że mi po prostu maszyny się troszeczkę zapadają, koła się zapadają po ostatniej aktualizacji, autentycznie. I chyba, zobaczcie, tutaj będę musiał jechać od razu na warsztat, albo obciążnik wrzucić z tyłu, bo sieczkarnia jest troszeczkę za bardzo naprzód
Tak, i miałem problem w ogóle, żeby wrzucić tą przystawkę, już nawet tą przyczepkę, tak więc albo koła większyć, żeby były większe koła, albo obciążnik rzucić na tył. Coś takiego trzeba będzie pokombinować. No niestety, ja jestem, szczerze mówiąc, zwolennikiem takiego podejścia, aby autentycznie zaakceptować tą grę z wadami, jakie ona ma i po prostu, żeby Giants tutaj za bardzo już nie aktualizował. Oczywiście, żeby aktualizował, jeżeli potrzeba, nie wiem, zaktualizować tą grę pod kątem nowych dodatków, tak? Ale lepiej, żeby Giants tutaj nie grzebał, bo zawsze po jakiejś aktualizacji tutaj jakieś ciekawe rzeczy się dzieją. W tym sensie, że niekoniecznie korzystne, nie? Dobra, wjedziemy sobie tą sieczkarnię. O, zmieściliśmy się. Tutaj się przecisnąłem się, mam nadzieję, że chwyci. I jeszcze sobie poprawimy te niektóre rzeczy, czyli tak. Średnie opony, no właśnie. Chciałbym, żeby były one wyższe. Standard. Chyba to nie będzie możliwe. Dobra, obciążniki. O właśnie, widzicie, teraz się przenosi i ona się będzie osiadała z tyłu. Właśnie o to mi chodzi, ale to już więcej nie mogę. Tylko taki dodatkowy obciążnik. No to tylko minimalnie. Zobaczymy. Na razie to, żebym się czasami nie władował w coś. No dobra, więcej nic nie zmienimy. Kołami też chyba nie nadciągniemy, nie? To chyba wystarczy. Ewentualnie wózek niżej postawimy sobie. Chyba to będzie... No teraz nie. Zostawimy na takich średnich oponach. 400. Dobra, modyfikuj. Mam nadzieję, że nie będzie problemów. Mam też takie wrażenie, że po prostu koła się zapadają teraz w tych maszynach, w ciągnikach. I no może to też jest tego typu sytuacja. I tutaj mamy też taki przykład. Chociaż ja wiem, no ciężko mi powiedzieć. Dobra, lecimy sobie. Mamy tutaj troszeczkę obciążnika, tak więc troszeczkę przód się chyba podniósł. Podłączymy sobie to. I jeszcze przyczepę będziemy musieli. Jeszcze chyba źle, bo ten wózek stoi dosyć wysoko. Zobaczymy, czy się uda ściągnąć teraz, tak? O właśnie, no już teraz było trochę lepiej. Troszeczkę podskoczę, ale też zrobiłem głupotę, że wózek był w dole. Znaczy, chociaż nie, no. Gdybym teraz tutaj tak postawił. Dobra, to już będę wiedział. Spoko, teraz mamy już sprzęta. Nie wiem, czy te noże, one tutaj coś w grze będą robiły. W tym sensie, ale w rzeczywistości, no to akurat przy życie fajnie, żeby stosować je, nie? Troszeczkę zmniejsza się ryzyko ewentualnie zapchania, bo one jednak, żyto jak się położy, no to wyrywamy też z korzeniami, jak się tak, wiecie, szerzej bierze niż tak naprawdę powinno brać, nie? Zaraz zresztą zobaczymy, czy ten system można aktywować, bo sprawdzałem jeszcze pod sklepem, tak, Ctrl Y, o właśnie, coś takiego. Nie wiem, czy to w grze coś tutaj spowoduje, czy też to jest tylko tak wizualnie, no ale fajnie to wygląda, nie? No dobrze, sieczkarnię mamy przygotowaną, teraz przyczepę do tego, trzeba będzie też podnieść burty. Dobra, wyłączymy, bo ona pewnie tutaj będzie dużo paliła, jak nie mam. No całkiem fajnie wygląda ta sieczkarnia. Chyba ogarnie tą przystawkę. Tak jak powiedziałem, daleko nie trzeba będzie wozić. I do samego początku najpierw tutaj po prostu sieczkarnia będzie ciągała tą przyczepę. No więc sobie tutaj podciągniemy pod sieczkarnię, a później jak już objadę, puszczę sieczkarnię na pracowniku i sobie będę odwoził. Tak więc taki jest plan. Nie wiem, ile tutaj też będzie tej zielonki. No w sumie fajnie by było, gdyby było dużo. To w zależności od tego, ile zbierzemy tej zielonki, to później będzie decyzja, jaka tutaj kukurydza będzie rosła. Chociaż, a zresztą zaraz się pewnie zastanowię i zobaczymy, jak to będzie sypało już po pierwszym przejeździe, nie? Czy tutaj będzie troszeczkę, czy też nie. Mam nadzieję, że w ogóle złapiemy tą przyczepę, tylko tak rurę sobie najpierw podnieść, żeby nie było to. Fajnie. I teraz mamy cały zestawik klasa. Chyba też ta przyczepa pomogła też dociążyć tył. A na pewno jak będzie coraz więcej tam wpadało, to pewnie będzie coraz lepiej. Dobra, czyli tak, za chwilę sobie wygenerujemy tutaj ścieżki. Chyba na 2 razy trzeba będzie objechać to. I teraz zobaczmy, gdzie, co i jak i dlaczego. Tutaj włączamy sprzęta. Fajnie. Jedziemy sobie. Fajnie te drgania słychać, nie? Dobra, wygenerujemy sobie ścieżki, żeby było spoko.
Na 2? Nie, no może więcej. Tak, żeby później pracownik łatwiej mu było nawracać. Dobra. Zaraz sobie tu... No troszeczkę zobaczcie. Powiem wam, że dobrze, że te noże zainstalowałem, bo chociaż widać, one wystają ponad te żyto, nie? Tak podejrzewałem. W sumie fajnie by było, gdyby był taki mechanizm, który tutaj tą pokrywę podnosi. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Tutaj tą czarną pokrywę, żeby ją podnieść. No ale dobra, okej. Znalazłem takie modyfikacje, tak więc cóż. Lecimy sobie z tym, ale właśnie o to chodzi, że przynajmniej tutaj będziemy widzieli, że te noże wystają poza te żyto, nie? Właśnie o to mi chodziło, nie? Między innymi. No i tutaj proszę bardzo, w tym oto miejscu dziki urzędowały sobie i tutaj widać, że jednak w szkodę poszły. One są jakieś dźwięki i stukania i tak dalej. Dosyć tutaj rączy jest. To sieczkarnia, powiem, no akurat teraz z górki lecimy, to może jest troszeczkę złudne, ale będzie dużo tej sieczki, bo tak na samym początku nie za bardzo, jak tutaj wszedłem sobie i zobaczyłem, ile tutaj jest plonów, ale to chyba, wiecie, ta modyfikacja mówiła o tym, gdybyśmy ewentualnie to żyto wymucili, to by było tutaj właśnie te parametry, te ilości, które są tutaj podawane, natomiast tutaj nie chodzi o masę zieloną. Dobra, cofnijmy sobie. Nie wiem, czy ja tutaj wjadę jakoś. Ojej, ale tutaj ciężko będzie. Ciężko będzie tutaj zrobić, bo chciałem tutaj taki clean wyciąć, wiecie? Dobra, to już wiem, jak to zrobimy. I tutaj sobie po prostu zrobimy taki... Ten clean sobie zetniemy. W tym sensie, że... O, coś takiego. No to jest kwestia tego typu, że jak jest takie wysokie żyto, to trzeba też modyfikacje takie, które są standardowe, do tego też dostosować, nie? No bo generalnie w podstawce nie ma takich chyba zbóż nawet na zielono, żeby były aż tak wysokie, nie? Dobra. Cofniemy sobie. No tu już w sumie mamy to ładnie zrobione. Okej, będziemy mogli sobie zawrócić w sumie i polecieć. Później tutaj przyjadę tylko i poprzecznik sobie zrobimy. Cofniemy tu między drzewa. Jest drzewo, uwaga, spoko. Powiem wam, że teraz pod górkę zobaczymy, bo chodziło mi o to, żeby sprawdzić, czy tutaj jak wydajnościowo, czy mocowo będzie odpowiednio, nie? Czy ta sieczkarnia da radę, idzie jak po swoje. Jest tylko troszeczkę taka sztywna, ale to nie wiem właśnie, czy to jest wina tej modyfikacji, czy też raczej aktualizacji. Ciężko mi powiedzieć. Faktycznie ciężko mi powiedzieć. Jak wygląda tutaj ta sieczka? Dosyć ciekawie. Podejrzewam, że jak wrzucę to... Dobra, już się zakończy... Już się skończyło tutaj kosić. O, będzie tego mnóstwo. Tak więc pod tym względem jest fajnie. Dobrze, będzie dużo tego. Nawet teraz troszeczkę tak się zastanawiam, czy to był dobry pomysł, że 5-metrową... Ale nie ma chyba mniejszych przystawek, nie? Trzeba by chyba poszukać... No wiadomo, jakbym tutaj wrzucił jakiegoś starego Forschrita czy coś takiego. Ale do tych klasów to chyba nie ma mniejszych przystawek do zielonek, nie? Niż 5-metrowych. Ciężko mi powiedzieć. Musiałbym popatrzeć w modyfikacjach, nie? Dobra. Na razie tutaj trochę ciasnawo jest. Tutaj jest większy poprzeczniak, tak więc będzie spoko. Cofnijmy. O, tutaj wepchnijmy to. No, na samym początku jest tutaj troszeczkę ciężko, bo te pole jest tak wyżej niż ta droga, nie? I można spaść z tego pola, tak więc nie wyjedziesz sobie na miedzę i tak dalej. A więc wiedziałem, że tutaj na początek będzie troszeczkę problemów. I nawet wolałem, żeby była mniejsza sieczkarnia. I tutaj w ogóle na tą mapę wydaje mi się, że taka jak tam sieczkarnia to wystarczy. Chyba że połączymy te pole z tym polem, gdzie teraz jest w tym momencie... Co tam jest? Lucerna. Pewnie w przyszłości będzie coś tak. Jest taki plan. Generalnie. I tutaj jak wysypiemy, chyba będzie tylko zwykła sieczka. Zresztą zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chcę sprawdzić.
Ta tekstura, no takie sieczki, nie? Fajnie. Ale wydaje mi się, że ten dodatek do kiszonek nie działa tutaj. Wydaje mi się, że niestety nie pobiera nic. Ale... Aha, tutaj pokazuje ile jest. 51 ton z hektara. Tylko weź mi teraz przelicz te tony na ilość tego. Bo tutaj przyjechałem troszeczkę i mam już 22 000 litrów. To jakoś nie pomogło mi w tym momencie. Lucerna też widzę, że już jest gotowa. Nie wiem, czy ona nie jest gotowa do mucenia, chociaż tak dziwnie to wyglądałoby jeszcze, no ale wiecie, tak to jest. Zresztą zobaczymy w następnym odcinku chyba się tym będziemy zajmowali. Dobra, ciekawe czy trawę chwyci? Sieczkarnia? Nie, dobrze. Dobra, okej, czyli do takiej trawy nie jest przystosowana, a to i dobrze. Wiecie, jak w starych farmingach, nie wiem czy pamiętacie, jak chcieliśmy sobie kosić coś na zielonkę, nie? I na coś było z boku, rosła jakaś trawa, to czasami łapało trawę, czasami łapało to zboże na zielono. No było tak. Jeszcze chyba w 19, w 22, już jak została ta trawa dekoracyjna dodana, to już było wreszcie ogarnięte, nie? Chodzi o to, że ta trawa ma inną klasyfikację i takie sprzęty nie są w stanie jej zebrać, nie? Dobra, okej. No, mkniemy, powiem, że tutaj będzie wydajność. I chyba, bo tak się zastanawiałem, czy ta sieczkarnia będzie tutaj długo, bo jak będzie więcej pól, to tak sobie myślałem, że może większą klasa, ale powiem wam, że ten silnik daje radę tutaj. W sensie, że jest dynamicznie, może dlatego, że teraz w dół trochę jeździmy, ale to niekoniecznie spowodowane tym, nie? Dobra, tutaj nie będziemy chyba takiego klinu mocnego wcinać, tylko sobie od razu przelecimy, poszerzymy poprzeczniak i już będzie gicio. Pracownik za chwilę będzie mógł być nawet tutaj puszczony. Tylko sobie weźmiemy jeszcze tylko poprzeczniak tutaj zrobię. Dobra. Tutaj drzewo. No troszeczkę wyzwania jest na tej mapie z tymi drzewami i tak dalej, nie? Ale to jest właśnie ten plus, bo rzeczywiście rozpocząć jest czasami problematycznie. Zwłaszcza na takich... W sumie no to są kraje takie jak Francja, czy tak Polska, no to są te drzewa, nie? I to trzeba uważać, nie? Chociaż swego czasu te drzewa mocno przy polach ucierpiały, nie? I dużo posychało, nie? No ale teraz już nie wolno opryskiwać samolotami, ani helikopterami, jak to bywało jeszcze za komuny w Polsce. Ja byłem świadkiem tego, znaczy trochę w pamięci mam, jak wyglądało to, że pousychały po prostu drzewa wokół pól, gdzie rzeczywiście były opryski takie lotnicze robione. Dobra. Nie no, fajnie. To objechaliśmy sobie, to będzie już gicio. Resztę to chyba zostawimy sobie na live'a. Tak, na live'ie to będzie można sobie tutaj dokończyć. Spokojnie. To będzie fajna nawet robótka. Jak sobie pracownika już tutaj puścimy. A w ogóle to chyba, wiecie co? Może nawet zrobię tak, że tą przyczepę odciągnę i włączę tutaj za chwilę przyjadę ciągnikiem po prostu. Już będziemy ciągnikiem sobie to jeździli. Chociaż nie, wyciągniemy to maksymalnie i puszczę za chwilę tutaj pracownika i już z powrotem będę mógł tutaj podjechać. O, w tym oto miejscu sobie za chwilę puścimy pracownika. Mam długą rurę, tak więc ciągnikiem najprawdopodobniej będę spokojnie mógł sobie pojechać. Za sieczkarnią nawet. Dobra, odczepimy. I od razu włączymy chyba, tylko pracownika trzeba będzie wygenerować. 2 ścieżki. A może 3. Tak, w sumie lepiej by było... No tutaj jest... Może lepiej zrobić sobie... Tak, zrobimy sobie na 3, a chyba na... Bo to lepiej by było zrobić, wiecie co? Cosplayem, bo wtedy by ślimaki takie były robione, nie? Bo tak to będzie jeździł tam i z powrotem... Ale dobra. Okej, to może też... Nie, to jest GPS, to dla pracownika zrobimy.
Dobra. I możemy go już odpalić. On sobie tutaj wiedzie. Spoko. My natomiast gdzie jest ciągnik? Aha, tutaj. No to jestem bardzo zadowolony, bo tak spodziewałem się, że nie będzie tego aż tak dużo, a tutaj widzę już 40 000. No to tak z 200 000 podejrzewam będę miał tutaj kiszonki. I już w kwietniu 200 000, no to fajnie. Czyli jeżeli będę miał tutaj z tego kiszonkę, to zrobię sobie z siano będę robił z tego, z lucerny. Bo też obstawiałem, żeby lucernę może owinąć, nie wiem czy tutaj będzie możliwość. Bo chyba też można robić tutaj kiszonkę z lucerny. Jeżeli się nie mylę, ale może się mylić. Anton. Natomiast też jeszcze taki pomysł mam, żeby zakupić dodatkowe pole, żeby nie zamykać tego silosu, bo w sumie to, że tutaj powiedziałem, że to się konwertuje do sieczki i to w sumie może nie aż tak ładnie wygląda, ale to jest ten duży plus, że jeżeli się to konwertuje do sieczki, to ja tutaj mogę przywieźć, nie wiem, żyto zielone, a później dosypać do tego silosu coś innego. W tym sensie, że nie wiem, owies i tak dalej. Dzięki temu to jest, powiedzmy, jedna i ta sama kiszonka, bo gdyby były tutaj różne kiszonki w zależności od tego, jakie są tutaj rzeczy przywożone, czyli nie wiem, kiszonka tam z żyta i tak dalej, to wtedy, no musiałbym mieć dużo tutaj silosów, nie? A tak to mam jeden silos, do którego będę mógł wrzucić sobie sieczkę z tego i tak dalej. Kiszonkę w tym momencie mam jeszcze w belach, tak więc nie śpieszy mi się, żeby tutaj szybko to robić. Zwierzęta są teraz na pastwiskach, tylko zostały krowy w oborze, które też mają porobione te emery, bo przygotowując się tutaj, jak gdyby też wiedząc, że tutaj będę robił tą kiszonkę, no to musiałem też usunąć tą kiszonkę. Dobra, spokojnie, tylko że będziemy musieli tak troszeczkę uważać, ale on, mam nadzieję, za chwilę wskoczy. O, już widzę, że chce cofać. Dobra, to już będzie chyba wjeżdżał w drugą ścieżkę. Dobrze mówiłem? Fajnie. Dobra, elegancko. No, tutaj będziemy musieli ganiać koło tej sieczkarni, bo ta sieczkarnia będzie tutaj 15 na godzinę spokojnie leciała. Dobra, tu już ten kawałek będzie miała zrobiony, tak więc zaraz zaczekam, co ona będzie robiła. No, poczekamy dalej. Ale poszła dalej chyba. Dalej mknie. A zaraz się tutaj będzie mogła rozpocząć. Próbuję antycypować, co ona tutaj będzie robiła. Dobra. Fajnie. I teraz tak. Będzie musiała tutaj się wciąć, czy cofnąć. Dobra, idealnie. Dobrze, że tutaj zrobiłem wcięcie. Gdzie ona pojechała? Pracownik. Giantowski. No dobra, myślałem, że ona pojedzie tutaj, ale wydaje mi się, że tutaj zrobiłem po prostu poprzeczek na 2 i ona już ogarnęła, że ten pracownik ogarnął, że tutaj już jest objechane dookoła, tak więc leci od tamtej strony, tak, tutaj dojedzie. Więc sobie już możemy ustawić się. Fajnie też wygląda tutaj wygniatanie. To ściernisko jest naprawdę fajne. Fajnie wygląda też, nie? Że jest zielone, nie? To jest ten plus, bo tak to można by na zielono żyto robić. Zwykłe żyto, nie? Ale ściernisko wtedy będzie takie żółte, nie? I tutaj się teraz zastanawiam, co będę siał, bo będę siał kukurydzę, ale początkowo myślałem, żeby tutaj kukurydzę na zielonkę posiać. I teraz bardziej obstawiam, że posieję tutaj zwykłą kukurydzę. Jeżeli będę potrzebował kukurydzę na kiszonkę, to zwykłą kukurydzę też mogę zrobić na kiszonkę. A jeżeli będę miał dużo kiszonki, to po prostu zrobimy tą kukurydzę na ziarno i później ewentualnie zrobimy sobie CCM i będzie fajnie. Z tej kukurydzy. Można by zrobić nawet kiszonkę z CCM-u. Wiem, że tutaj można robić TMR z CCM-em, tak więc pod tym względem by było też fajnie. Dobra, cofnijmy. Nie wiem, dlaczego on tutaj zostawi to. O ja pierdził, wygniotę? Wygniotłem niestety. Ale to trochę się wygniotło. Mam nadzieję, że on teraz... Nie wiem, dlaczego on tutaj ten pasek sobie zostawił, nie?
niezbadane są decyzje pracownika od Giants, ale robi swoje tam, nie narzekam, nie? Generalnie moja zasada jest taka, że jak puszczam pracownika, to ja nie patrzę, co on robi, ale w tym przypadku to akurat jest to taka sytuacja, że ja jestem tutaj potrzebny, nie? Bo w przeciwnym przypadku on nie będzie chciał jechać w ogóle. No jedź, bo ja już tutaj wjechałem w Lucernę. Dobra, Lucerna się... Wiem teraz, że w Lucernę nie wygniatamy. Dobra, to jest fajnie. Może to wygniatamy. Dobra, elegancko. I to, co najważniejsze, ta sieczkarnia jest dynamiczna, żeby nie było tak, wiecie. Bo ja tutaj planuję kiedyś wrzucić modyfikację Advanced Damage System. Autentycznie, kiedyś jak ona będzie już dobra, nie? No bo ja już czekam, aż będzie taka do grania już od roku. Już nawet, no, około roku czekam, nie? No ale na razie ona... To jest bardziej takie YouTube'owe, niż to coś, co by było tak, wiecie, można zaufać i działać i popracować, żeby się na tym, żeby to było fajne, a nie żeby było męczące, bo na ten moment jest niestety męczące. To tylko na YouTubie fajnie wygląda, jak YouTuberzy sobie tam... Zresztą ja to też swego czasu używałem na serii, na Hofbergman, ale... Zrezygnowaliśmy i chyba wszyscy, co ze mną grali, chyba są zadowoleni z tego. Dobra, wysypujemy. A można tam głębiej wepchnąć to. No właśnie, zamiast do tyłu, to ja do przodu jechałem. Dobra, okej. No tutaj na pewno będzie... No ciężko mi powiedzieć. Mógłbym zrobić tutaj jakiś konkurs na przykład i chyba zrobię konkurs na ten. Możecie zgadywać, ile tutaj będzie tego. Do wygrania będzie ten nowy dodatek. Chyba coś takiego zrobię po tym odcinku. Zwyczajowo mam takie pomysły. Dobra. No i fajnie. Objechaliśmy, teraz mam nadzieję, że będzie łatwiej. Gdzie ty tam jedziesz? Dlaczego tam chcesz? A poczekamy, aż się zatrzyma. Aha, bo to chyba na 3 razy objeżdżany jest teraz, tak? Ja ustawiłem to dla pracownika, być może. Teraz się chyba zorientowałem. No dobra, to lecimy sobie z tym. Dobrze myślałem? Zasadniczo najlepiej to się ustawić za tobą, co nie? Za tą sieczkarnią, dobra. Tutaj można wjeżdżać, bo wiemy, że nie wygniata się. Coś tam chyba nie zebrałem. Dobrze, i on musiał poprawić, niestety, pracownik tak ma. A teraz poczekamy, zobaczymy, co on tutaj sobie zrobi. Nie denerwuję się, tylko po prostu patrzę i tyle, nie? Dobra, chyba jest okej. Przygotował się, teraz podjedziemy mu i tyle. Ale wydaje mi się, że te noże to jest fajny pomysł, bo autentycznie fajnie to też wygląda i w rzeczywistości też można by... w tego typu przypadku to jak najbardziej by było wskazane, nie? Może to jak się położy, to jakbyśmy nie było tych noży odcinających, no to z boku wyrywa po prostu. Nie wiem, czy mieliście jakieś doświadczenie, czy kiedyś coś takiego sieczkarnią gdzieś widzieliście, jak to się robi. To rzeczywiście, nawet może taką sieczkarnię troszeczkę zapchać. Dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle. Wydaje mi się, że teraz już będzie łatwo, lekko i przyjemnie, ale takie granie lekkie, łatwe i przyjemnie to zostawimy sobie na live'a. Być może będzie nawet konkurs, a jeżeli będzie, to już ci, którzy oglądają ten odcinek dookoła, to będą mogli sobie mniej więcej zorientować się, jakie będzie pytanie i do czego będzie dotyczyło. Jak mnie znacie, to pewnie już wiecie. Dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.